wypadek samochodowy wyeliminował mnie na 8 lat trenowania. Ja miałam 30% uszczerbku na zdrowiu osądzonych przez lekarzy sądowych. Chciałam udowodnić jakby sobie i wszystkim, zwłaszcza też lekarzom, że da się wrócić do tej miłości, do tej walki, żeby zawalczyć o te swoje marzenia. Powinniśmy cieszyć się z każdej chwili, doceniać, iść jakby do przodu. Są historie w naszym życiu, które brzmią jak gotowy scenariusz filmowy. Rak, wypadek samochodowy, a potem złoto na Mistrzostwach Polski i Europy. Ale to nie jest historia filmowa, to jest Twoje życie, Justyno. Cieszę się, że jesteś naszym gościem dzisiaj. Przejdźmy od razu do pytań. Proszę powiedz nam, co sprawiło, że bieganie stało się Twoją pasją? Akurat jeżeli chodzi o tą dyscyplinę sportu, to wyszło przez przypadek. Bo ja akurat pochodzę z wioski, tam koło Wrocławia. I miałam bardzo dużo energii, jak to dzieci mają. Z moją kuzynką chciałyśmy pójść na karate. Okej. A moja mama, no gdzie dziewczyny na karate? I tak naprawdę to moja mama znalazła nam bieganie i zapisała nas tam do klubu i zaczęłyśmy trenować bieganie. Ale ja wtedy nie wiedziałam, że to się wiąże z jakimiś tam zawodami, tylko po prostu fajna grupa się spotykała i trenowaliśmy. No i tak naprawdę jak zaczęłam wtedy trenować, to bez treningów zwyciężałam i zobaczyłam, że to jest fajne. Jak się wygrywa, jednak się słucha tego, ogólnie staje na podium i słucha Mazurka Dąbrowskiego, to jest duma. I to nasza i w ogóle narodowa, jak się słyszy i zdobywa te medale. To jest niesamowite uczucie i polecam tak naprawdę, żeby każdy z nas to uczucie w sobie miał i nosił w sercu. Mnie również ten moment zawsze bardzo wzrusza, kiedy zapada cisza i wybrzmiewają pierwsze dźwięki Mazurka Dąbrowskiego. Podejrzewam, że stojąc na podium przeżywa się to znacznie mocniej. I wierzę, że to właśnie te doświadczenia sprawiają, że masz jeszcze więcej siły, jeszcze więcej mobilizacji i motywacji do tego, żeby przechodzić kolejne treningi. Oczywiście. Oczywiście. Tylko każdy z nas ma różne tam przeżycia, przejścia, tak jak ja. Wtedy zaczęłam właśnie trenować i później miałam właśnie po drodze nowotwór i tam wypadek samochodowy. To wypadek samochodowy wyeliminował mnie na 8 lat trenowania. Ja miałam 30% uszczerbku na zdrowiu osądzonych przez lekarzy sądowych. To mi powiedzieli wtedy, że ja o bieganiu mogę zapomnieć, żebym skupiła się na chodzeniu, że z tym będę miała problemy, a chciałam udowodnić jakby sobie i wszystkim, zwłaszcza też lekarzom, że da się wrócić do tej miłości, do tej walki, żeby zawalczyć o te swoje marzenia. Zajęło mi to w sumie 8 lat. To nie było łatwo, bo było bardzo ciężko. Bo jak próbowałam wrócić, to na przykład poszłam na trening i oczywiście wróciłam po 1,5 godziny, ale to wyglądało tak, że przebiegłam 100 metrów i nie byłam w stanie z bólu biec i leżałam po prostu w krzakach i płakałam. Ale ja to mówię pozytywnie, żeby każdy z nas wyciągnął z tego pozytywne wnioski, bo to mnie tak jakby zmotywowało. Mówię, to tak nie może być. I cały czas próbowałam i wracam do tego sportu, żeby pokazać, że można po takim ciężkim wypadku wrócić. I w 2019 wznowiłam treningi. To nie było łatwo, że wszystko przestało boleć, bo bolało. Też różne rzeczy tam powypadkowe się odzywają tak naprawdę do dzisiaj. Ale się podniosłam z tego wypadku i bardzo dużo osób zmotywowałam właśnie, żeby walczyli, żeby ćwiczyli, rehabilitowali się, bo można wyjść tak naprawdę z każdej sytuacji i słuchać na przykład Mazurka Dąbrowskiego albo wspólne na przykład wypady ze znajomymi, żeby wspólny trening zrobić i tym samym motywować też inne osoby, żeby nigdy się nie poddawały i zawsze wychodziły z tych właśnie trudnych sytuacji, które nam się przytrafiają w życiu. Skąd w tobie tyle siły i motywacji do tego, żeby stale coś udowadniać? Nie tylko sobie, ale też innym, że można.
Mi się wydaje, że ten sport, ta miłość do sportu to wytworzyła. I tak naprawdę każdy z nas powinien uprawiać sport, bo wtedy się tworzy, ogólnie wytwarzają te endorfiny, taka walka w sobie, żeby walczyć, się właśnie nie poddawać, żeby udowadniać sobie i przekraczać te granice, że możemy osiągnąć tak naprawdę bardzo dużo i możemy robić tak naprawdę więcej niż nawet organizm daje, bo u mnie też była właśnie taka sytuacja, bo po tym wypadku wróciłam i teraz akurat w styczniu miałam operację biodra. Okej, ale 27 stycznia miałam operację biodra. W sumie 9 miesięcy nie trenowałam, bo przed operacją też nie trenowałam, bo miałam przerwę. I po tej operacji, co ja miałam, nikt nie wraca, bo to była ciężka operacja. Ja chciałam udowodnić, że zrobię to, że da się właśnie, bo chcę być tą motywacją dla innych, żeby się właśnie nie poddawali. I niecałe 2 miesiące przed Diamentową Ligą zaczęłam właśnie trenować i z pierwszego toru właśnie wywalczyłam o to puchar. Dla nas tak naprawdę wszystkich, bo tutaj jest i radość, łzy, cała pomoc, którą tak naprawdę od kibiców dostałam i motywacyjną. I pół roku po operacji wróciłam właśnie na bieżnię. To jest po prostu takie, można powiedzieć, nierealne, a jednak możliwe i pokazałam, że da się. I to było uczucie, to nawet nie chodzi o ten puchar, ale jak wyszłam odebrać ten puchar i jak wygrałam, to się cieszyłam jak dziecko, że jednak udowodniłam sobie i zmotywowałam też inne osoby, że udało się. Czy pamiętasz w trakcie tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce, momenty zawahania, zwątpienia, a może wręcz załamania? To znaczy, no na pewno były takie momenty, bo ja miałam, jeżeli chodzi o wypadek, ból przez 24 godziny. I nieważne, czy siedziałam, leżałam, czy chodziłam, to ten ból towarzyszył cały czas. I tak naprawdę jak brałam czy tabletki przeciwbólowe, to też bolało. Ono nie puszczało, więc sama sobie się dziwię, że znalazłam w sobie wtedy tyle siły i walki, żeby się właśnie nie poddać i wrócić ogólnie do sprawności. I ja wtedy miałam nie, że ogromne marzenia, że ja będę biegać na imprezach międzynarodowych, tylko ja wtedy stworzyłam w sobie takie małe marzenia. I te progi cały czas przesuwałam powolutku, właśnie nieduże. Od razu dałam sobie cele, tylko od malutkich celów i te granice cały czas właśnie przesuwałam. I dążyłam właśnie do tego, żeby przestało właśnie boleć i żeby cały czas walczyć i się przesuwać do przodu. No i wtedy oczywiście po wypadku też zaczęłam się interesować innymi właśnie takimi metodami, żeby wyleczyć się sama, bo chodziłam do różnych lekarzy, miałam i operację też na kość krzyżową, bo ja byłam rozwalona wtedy od głowy do stóp praktycznie cała i to nic nie pomagało. Ja mówię, to jest niemożliwe, że będę miała 80 lat i będzie mnie to dalej bolało i mam to, nie wiem, przez całe życie iść z tym bólem, że to niemożliwe. No i wtedy zaczęłam wyszukiwać bardziej takie metody naturalne, to ogólnie tam olejkami się smarowałam, na przykład żywokostowym z gojnikiem. Oczywiście jak się regularnie smaruje, z 2 razy dziennie wystarczy, wszystko puściło. I w taki sposób sama jakby doszłam i po tych 8 latach wróciłam do tej sprawności. Jak wyglądają treningi biegacza? Bo to nie są tylko biegi, prawda? Oczywiście, trening jest różnorodny, chociaż ja trenowałam u różnych trenerów i każdy trener ma inny trening. I jeszcze zależy od województwa, bo ja akurat jestem z Wrocławia, później mieszkam w Warszawie, później w Pile, później w Bydgoszczy. Wow. I teraz wróciłam z powrotem do Wrocławia. I każdy trener ma jakby inne szkolenie, inny trening. Jeden ma bardzo wymagający, drugi ma dużo mniej. U jednego, jak trenowałam, to się śmiałam, że dzieci w podstawówce więcej trenują niż ja teraz, ale też przynosiło sukces. I wniosek akurat na moim przykładzie, zwłaszcza tutaj po tej operacji, nie trenowałam regularnie i trenowałam zazwyczaj co drugi dzień i po prostu tak jak mi pasowało.
wychodzi na to, że nie musimy trenować nie wiadomo jak mocno, żeby mieć osiągnięcia jakieś duże, tylko wystarczy tak naprawdę delikatnie. I najlepiej to robić jakby regularnie, chociaż tutaj ten puchar pokazał, że ja nie robiłam to regularnie, ale robiłam jakby stopniowo, żeby się nie przeciążać i wtedy organizm jakby sam idzie do przodu i przesuwa jakby te granice. Okej. I to nawet nie chodzi tam o wyczyn, tylko ja bym chciała akurat każdego namówić i wszystkie dzieci, żeby trenowały, żeby rozwijały te swoje pasje, bo tak naprawdę to się wtedy kształtuje ta psychika, żeby właśnie walczyły później, jak będą kiedyś właśnie dorosłe i przytrafi im się coś złego, to będą miały w sobie tą właśnie walkę, żeby walczyć i żeby się właśnie nie poddawały z takich właśnie sytuacji. Czy identyfikujesz się jako osoba z niepełnosprawnością? To znaczy przed wypadkiem ja startowałam jako zawodniczka pełnosprawna i ja nie wiedziałam, że są jakieś takie kategorie niepełnosprawność, bo niepełnosprawność zawsze się kojarzyła, że to są osoby na wózkach, czy tam bez ręki, czy tam bez nogi, a to jest, jak to weszłam, to zobaczyłam całkowicie inny świat. I ci ludzie są całkowicie inni i mają swoją historię, bo zazwyczaj to są głównie osoby, tam miały wypadek też samochodowy albo skoczyły do wody i na przykład przerwał się tam kręg w kręgosłupie, czy tam na motorze się przewrócili i tam na przykład stracili nogę. To są głównie takie osoby i każdy z nich ma swoją jakby historię i te osoby są niesamowite, bo mają tą walkę. I co jest najciekawsze, że zaczęły właśnie trenować. Dla Polski zdobywają te puchary. I że ja to patrzę całkowicie inaczej. I to jest jakby niesamowite, bo tam jest jakby taka jedna wspólna jakby rodzina i każdy siebie wspiera, bo każdy no przeżył coś na sobie. I każdy z nas ma jakby inną historię. I tutaj no jestem dumna, że mogę tutaj być i reprezentować nas wszystkich i mam nadzieję, że będę też taką motywacją dla innych i dzieci, i dorosłych, żeby właśnie się nigdy nie poddawali i walczyli o te swoje marzenia. To nie muszą być duże marzenia, ale nawet i małe, żeby spełniały marzenia. Która walka była trudniejsza? Ta z rakiem, czy ta po wypadku? Każda była inna, czy nawet operacja, czy na biodro. Nie da się jakby tego porównać, bo w każdym był jakby inny ból, inne jakby dolegliwości. No najdłuższa taka walka to była po tym wypadku samochodowym, bo ja nie miałam jakby rozwalonej jednej rzeczy, tylko wszystko. Ja tak naprawdę miałam całą twarz też rozwaloną. Pewnie nic nie widać dzisiaj, nie? Tak, to ja musiałam się wtedy uczyć na nowo mówić, bo miałam też wargę rozciętą na pół i poszywaną. To chyba z 3 lata się uczyłam na nowo mówić, bo tak sepleniłam, że nie było w stanie, inni nie mogli jakby mnie zrozumieć, co mówię. I to jakby była taka nauka na nowo wszystkiego. A był taki moment, w którym pomyślałaś sobie, że już nie chcesz i znalazła się osoba, która ciągnęła cię w górę? Myślę, że największą osobą to tutaj mamy serce i mózg, że musimy tak się nastawiać, nawet jak naprawdę nie chcemy, bo żadna osoba za nas nie pójdzie jakby do przodu i nie zmotywuje tak jak my sami. I najlepiej sobie stawiać takie cele, że na przykład mamy depresję i musimy cały czas siebie jakby motywować, że jestem piękna, wspaniała, że dam radę, że to jest mój dzień, że pójdę do przodu, że zwyciężę, że dzisiaj będzie super, uda mi się. I cały czas musimy jakby siebie motywować. Bo jak tego nie będziemy robić, tylko cały czas myśleć negatywnie, to będziemy przeciągać te negatywne myśli i będziemy też jakby schodzić w dół, a też nie o to nam chodzi. Tylko chcemy być właśnie, rosnąć jakby do góry i zdobywać jakby trofea, bo każdy z nas zdobywa trofea. No wiadomo, niektórzy zdobywają takie, ale też zdobywamy życiowe, bo mamy rodziny, dzieci, domy, obowiązki i musimy mieć w sobie zawsze tą siłę. A jak nie mamy sobie siły, zawsze można do mnie napisać na Facebooku, to zmotywuję.
Dzięki Ci za tą otwartość. Super, że zgadzasz się na to, żeby ludzie do Ciebie pisali i szukali tej motywacji. Opowiadałaś nam o tym, że ten sport osób z niepełnosprawnościami jest inny, że atmosfera jest inna. Powiedz proszę, co jeszcze wyróżnia tą grupę sportowców i jak przebiegają zawody? Właśnie historia tych wszystkich ludzi, że oni patrzą inaczej na świat, bo przeszli bardzo dużo, a jednak te osoby jakby się podniosły i jakby walczą, że nie położyli się do łóżka, zamknęli się w pokoju w ciemnym i jakby siedzą, tylko no wiadomo, niektórym zajęło to szybciej, niektórym dłużej, ale też jak przypominam, 8 lat w ogóle mi do sprawności przyszło. Nie, że pół roku, tylko 8 lat byłam całkowicie wyłączona ze sportu i nic wspólnego ze sportem nie miałam. I oni wszyscy tak samo mają. I to jest właśnie niesamowite, że każdy ma tą jakby historię i walczy. I walczy i występuje w tych imprezach międzynarodowych. I tak naprawdę dużo też jest osób czy z niepełnosprawnościami, i nawet nie wiedzą, że są kategorie. Jeżeli chodzi o sport niepełnosprawnych, to tych kategorii jest bardzo dużo. Czy nawet jak osoby niewidzące, to nie są, że tylko niewidzące, ale niektórzy mają częściowo i w ogóle i to jest wszystko podzielone na kategorie. Do dnia dzisiejszego się nie nauczyłam tych kategorii. Tyle tego jest i nawet jak tutaj wśród nas są jakieś takie osoby, to ja zapraszam, żeby zaczęły trenować, jeździły na zawody. Są zrobione właśnie specjalnie też dla niepełnosprawnych, czy różne Grand Prixy i mogą jakby startować i mogą poczuć tą atmosferę. Jak nawet czy zwyciężą, ale nawet jak dobiegną do mety, to już jest niesamowite te uczucie, że się jednak udało, że przed chwilą siedzieli na przykład przed telewizorem tylko, a tutaj już wyszli na bieżnię i dobiegli do mety. To też jest niesamowite uczucie, że można. Jak wygląda finansowanie sportu osób z niepełnosprawnościami? Skąd czerpiecie środki na treningi, zawody, przygotowania? No właśnie tutaj jest jakby ciężko, bo ja teraz miałam z tamtego roku stypendium od ministerstwa 720 zł brutto, czyli 500 zł na rękę. A za operację, operacja była nie na NFZ, bo na NFZ bym jeszcze się nie doczekała, bym musiała czekać. Musiałam prywatnie i za całą rehabilitację też musiałam płacić. Ja musiałam się na przykład zapożyczyć, żeby w ogóle wrócić do tej sprawności. I dużo właśnie kibiców mi pomogło, bo zrobiłam tam zbiórkę, żeby jeździć na przykład do Warszawy, bo tutaj jest fizjoterapeutka, która zajmuje się typowo odbiodrem, żeby wyjść jakby z tej sytuacji. Bo ja na początku jeździłam tam na miejscu i później jak przyjechałam na kontrol, to wyrwałam się od lekarza, bo był stan nie taki, jak powinien być i te zakresy były nie takie, jak powinny wyjść i później walczyli jakby z czasem, żeby w ogóle wyjść. Więc to nie jest tak, że ja po operacji nagle wyszłam i zaczęłam biegać, tylko naprawdę później musiałam jeździć do Warszawy, żeby wyjść z tego stanu, który powinien być na innym poziomie. I nie miałam ani sponsorów, ani większego dofinansowania, a za te stypendium z ministerstwa to tak naprawdę nie starczało na jedną rehabilitację, bo za tą rehabilitację w Warszawie to 290 zł było. Za godzinę. Tak, za godzinę, ale jeszcze dojazd. Więc tutaj naprawdę musiałam akurat walczyć mocno, żeby wrócić szybko do tej sprawności, bo tak naprawdę miałam zakończony ten sezon, ale chciałam właśnie pokazać dla innych, tak naprawdę ja to robiłam, że mogą wrócić też w szybkim w stanie i nieważne jaka też jest jakby kontuzja, że można się tak zmobilizować, że można, bo to, co ja tutaj akurat zrobiłam teraz w Chorzowie na tej diamentowej lidze, to do dzisiaj nie wierzę, jak można się nastawić tak naprawdę psychicznie, żeby osiągnąć to wszystko. Masz już kolejny cel, który motywuje Cię do dalszych treningów? No, w październiku lecę na Mistrzostwa Świata do Australii i mam nadzieję, że będziemy słuchać Mazurka Dąbrowskiego. To trzymamy kciuki. Opowiedz nam, jaką rolę odgrywa trener w życiu sportowca? Ja trenowałam u bardzo różnych trenerów i trener tak naprawdę powinien być naszą motywacją,
taką siłą, energią, że tak naprawdę jak my wątpimy w coś, to on powinien właśnie zmotywować, że my powinniśmy przychodzić na ten trening z uśmiechem, z taką motywacją, z taką walką, że damy radę. Ale trafiłam też na trenera takiego, który stosował właśnie mobbing, wyśmiewanie. I to nie tylko do mnie, ale też do innych i dużo dzieci, zwłaszcza dzieci, kończyło właśnie z depresją, a to jest w dzisiejszych czasach bardzo złe, bo dzieci się jakby rozwijają i dopiero wytwarzają się te różne emocje w nich. I one się zazwyczaj zamykają w sobie i nie powiedzą rodzicom, że coś jest nie tak, bo rodzic jednak wysłał, że to jest dobry trener, ma osiągnięcia i w ogóle i nawet takie dziecko będzie się bało. Dlatego ja tutaj zwracam bardzo dużą uwagę do rodziców, żeby zwracali albo obserwowali. Takiego trenera właśnie puścili, żeby później nie było, nie wiem, samobójstw czy coś, bo u takich dzieci bardzo dużo to się zdarza właśnie przez takie coś, bo patrząc na tamtego trenera, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie tak postępował, ale to robi się krzywdę innym. Ja, że jestem taką osobą, która przeszła bardzo dużo i w ogóle, ale jak zaczęłam przychodzić na trening i się stresować, to mówię, nie, to tak nie może być. I chciałam ochronić też tak naprawdę dzieci, żeby takiego czegoś nie było, bo tak naprawdę dzieci to jest nasz skarb, który powinniśmy chronić, bo to, co mamy jakby w dzieciństwie, to później też się przekłada na dorosłość, bo każdy z nas był dzieckiem i każdy z nas będzie jakby dorosłym, to się wszystko przekłada, więc to trzeba jakby obserwować, a jak tutaj nas dzieci też, czy będą oglądały, to jak takie coś się będzie działo, to pamiętajcie, mówcie zawsze rodzicom, a rodzice to też reagujcie. Bo czasami też jest tak w rodzinach, że jak dziecko mówi, to rodzice też nie słuchają. To prawda. Bo przecież dobry trener. Ja nie mówię, że każdy taki jest, bo dużo trenerów jest motywacyjnych, ale też słyszałam od innych, że są po prostu tacy trenerzy, którzy stosują te wyśmiewanie, mobbing, a to na psychikę dziecka czy młodzieży, tak naprawdę też i dorosłych źle wpływa. Czyli to nie jest tak, że jeżeli trener dużo wymaga i jest taki trudny w obyciu, że to jest bardziej mobilizujące dla zawodnika, prawda? Tak, akurat tamtego trenera to dużo było przekraczanych granic i ja się gryzłam w język. I to doprowadziło do tego stopnia, ja zazwyczaj jestem gadułka. I tam się zamknęłam w sobie i po prostu przychodziłam na trening i się nie odzywam. Po prostu cicho byłam, bo uznałam, że to bez sensu się w ogóle odzywać, bo nawet jak coś później powiem, to później oczywiście nawet jak już sobie poszłam, to było obgadywanie, wyśmiewanie się i to dotyczyło też jakby innych osób. A my nie jesteśmy tutaj w życiu, żeby wyśmiewać innych i w ogóle tylko właśnie, żeby motywować. My tak naprawdę powinniśmy wszyscy wymieniać się doświadczeniami, szkolić się, wychodzić jakby wyżej, a nie schodzić w dół, bo nie potrzebujemy jakby toksycznych osób, a jak ktoś jest toksyczny, to jeszcze ma czas w tym życiu, żeby się zmienić i stać się właśnie dobrym i kochającym. Najlepiej, żeby pokochał jakby siebie, to wtedy pokocha na pewno innych tak samo. Jak reagujesz na momenty, kiedy twoje ciało mówi stop, a głowa czy też serce wciąż chciałoby biec i dalej, i dalej? No to ja tak miałam po wypadku, że to było niesamowite uczucie, że moja głowa zapamiętała, że może dużo więcej, a ciało po prostu nie dawało rady. To dużo takich miałam, mówię, to jest niemożliwe. Jak ja tak wolno biegnę, gdzie chciałabym dużo szybciej. I po prostu to trzeba wszystko stopniowo, że się nie da. Dlatego tutaj na tej diamentowej lidze i ten puchar smakuje naprawdę niesamowicie, bo on tak naprawdę ma wszystkie emocje moje i tych wszystkich właśnie kibiców, bo na treningach tak naprawdę byłam wolna, niż było całkowicie, ale jak ja wyszłam wtedy na ten start i tam było bardzo dużo osób, które mnie zna i kibicowało i też inni i ta po prostu siła i ta energia tych wszystkich mnie po prostu tak pchnęła, że po prostu pobiegłam tyle, że się tego nie spodziewałam. I życzę po prostu to też jakby innym osobom, żeby tak samo
te życie jakby pchało, żeby im szło jak taki wiatr na wietrze, tak do przodu, że motywacyjnie. I będzie wszystko super i wszystko się ułoży i z każdej sytuacji można wyjść. Wyprzedziłaś trochę moje pytanie, bo chciałam właśnie o to dopytać. Co byś powiedziała młodym ludziom, którzy być może jeszcze nie zaczęli swojej przygody ze sportem, ale też tych, którzy są dopiero na początku drogi i widzą, że treningi przychodzą z trudem, że wcale nie jest tak łatwo, jakby się mogło wydawać. Jak się nie poddać? Jak wytrwać ten moment, kiedy jest naprawdę, naprawdę ciężko i się nie chce? Na początku jest ciężko i nikt nie mówi, że od razu zostaniemy, nie wiem, mistrzem olimpijskim, tylko to wszystko trzeba stopniowo, powoli i na początku to nie wychodzi i organizm się męczy, ale stopniowo i z czasem on się adaptuje i to się jakby tak przesuwa. I tak samo jak się urodziliśmy, to się nie nauczyliśmy od razu chodzić, tylko to też był jakby proces i stopniowo i to jest tak samo jakby z bieganiem. I tak naprawdę każdy z nas jest tak naprawdę mistrzem. I to motywacją w sobie, bo my naprawdę robimy wszyscy wyjątkowe, duże rzeczy i żeby się właśnie nigdy nie poddawać, walczyć i nawet jak jest ciężko i źle, to przyjdzie kiedyś taki moment, że będzie nam łatwo i bardzo dobrze i osiągniemy to, co chcemy. I nie ma co się właśnie poddawać, bo niektórzy mają dużo przeżyć w życiu i powychodzili z tych sytuacji, jak na przykład ja Wam tylko mówię o takim malutkim skrócie tych sytuacji, bo byśmy tutaj rozmawiali tydzień czasu. I można wyjść jakby z każdej jakby sytuacji. Jak jest źle, to można nawet i skorzystać z psychologa, żeby pomógł, jak ktoś nie chce skorzystać z pomocy nawet czy rodziców, albo ciężko się samemu zmotywować, że są różne pomocy i nie ma co się jakby po prostu wstydzić, bo po to mamy jakby specjalistów, żeby też jakby korzystać. Jak nie potrafimy jakby sami. Ale ja uważam, że jak my wszyscy, czy dzieci, młodzież, czy dorośli zaczniemy uprawiać ogólnie ten sport i zaczną się wytwarzać te endorfiny, to organizm ogólnie się lepiej czuje. I nie kupimy to za żadne pieniądze, po prostu musimy jakby sami wyjść. I nie musimy od razu biegać bardzo szybko, tylko stopniowo. Najlepiej truchtać tak, żebyśmy swobodnie sobie rozmawiali, żeby nie przemęczać i to się samo będzie przesuwało w czasie. Jak znaleźć swoją bieżnię? Tobie pomogła mama, która zapisała cię na zajęcia, poszłaś, zaadaptowałaś się, bardzo ci się spodobało. Ale gdzie szukać? Jak odnaleźć tą dyscyplinę sportu, która będzie dla mnie najwłaściwsza? Ja uważam, że każde dziecko powinno robić wszystko. I każdą dyscyplinę, i pływanie, i bieganie, i tam granie w grach zespołowych, czy tam tenis. Po prostu wszystko, taką ogólnorozwojówkę. Pod tym względem, że jak dziecko już później wejdzie w ten wiek młodzieńczy, to wtedy może zadecydować, w czym jest dobre, w czym może iść, bo jak te dzieci ukierunkujemy od razu, że na przykład masz biegać, czy tam grać nie wiem, w jakąś tam konkretną dyscyplinę, to te dzieci mogą też się jakby wypalić, bo robią cały czas jedną rzecz. A dzieci powinny robić dużo rzeczy i się bawić z tym i się cieszyć, że to robią, a nie na przykład, że zostały zmuszone i robią jedną dyscyplinę, bo to też nie o to chodzi, żeby być najlepszym jako dziecko, tylko też być najlepszym jako tak naprawdę też dorosłym, żeby zdobywać te medale na przykład międzynarodowe czy inne i przekraczać swoje granice w wieku jakby dorosłym, a nie też tylko dziecięcym. Bo tak naprawdę my powinniśmy się bawić tym przez całe życie. A nie żeby się zmuszać i coś na siłę, tylko my powinniśmy się z tego cieszyć i też tak naprawdę powinniśmy doceniać to, bo patrząc nawet na mnie, jak miałam ten wypadek samochodowy, to my zazwyczaj się śpieszymy, nie mamy na nic czasu, a my tak naprawdę wszystko możemy stracić tak naprawdę w sekundę. I życie nam przelatuje jak wtedy piasek między palcami i nie doceniamy, a my powinniśmy właśnie iść i się cieszyć przez całe życie, robić różne rzeczy, nie skupiać się na jednej rzeczy, tylko trochę tutaj, tamtego i naprawdę wszystko wyjdzie i dzieci później same zadecydują, w czym są najlepsze i w czym się najlepiej czują.
Opowiedz nam proszę jeszcze historię z Twoim barkiem. Z moim barkiem to było tak, jak miałam samochód, wypadek samochodowy, to miałam rozwalony bark i ja nie byłam w stanie w ogóle podnieść ręki, ani do góry, ani na bok. Ona po prostu była ta ręka, a jej nie było i to było takie uczucie takie dziwne i niesamowite, bo ona jakby wisiała, a nie mogłam, tak jakby była, a jej nie było. I nie mogłam ani rąk umyć, ani nic w niej nieść, ani nic. Teraz oczywiście ona została wyprowadzona, ale ja wtedy bardzo dobrze zrozumiałam i zaczęłam patrzeć jakby inaczej na te wszystkie osoby niepełnosprawne, ci, co są na wózkach, bo pewnych, wiadomo, rzeczy się nie da przeskoczyć, jak tam został kręg przerwanych, ale ja wtedy po tej ręce jakby zrozumiałam, że dawałam jej jakby informację, że ma zrobić coś, a po prostu ta ręka, no nic, wisiała. I to naprawdę, no nie ma jakby co się jakby poddawać, bo osoby nawet jak są na tych wózkach czy coś, to mogą na przykład startować w tych zawodach, się spełniać, też zwiedzić świat. I naprawdę mogą też wyciągnąć dużo takiej pozytywnej energii i takiej w sobie motywacji, że jednak też są jakby ważni, że mogą reprezentować Polskę i siebie i przekraczać właśnie te granice. Tak jak miałam z barkiem, dawałam jakby informację, że ma zrobić to, a na przykład nie robiła. No i później po pewnym czasie ten zakres ruchu i to wszystko się przesuwało. Okej. Twój przykład to jest niesamowita inspiracja, ale też motywacja i wzór do naśladowania, że mimo tych różnych przeciwności, z którymi przychodzi nam się zmierzyć, można i trzeba walczyć dalej. Ja nie ukrywam, że też miałam wypadek samochodowy, mieliśmy zderzenie czołowe i wiem, jak w jednej chwili można stać się osobą zależną, żeby zjeść, uczesać włosy, czy też zmienić pozycję w łóżku, że tak bardzo potrzebujesz drugiego człowieka. Oczywiście. I powinniśmy też pamiętać i doceniać tak naprawdę życie, bo zazwyczaj nie doceniamy, wszędzie się śpieszymy i w ogóle, że tak naprawdę możemy wszystko stracić w sekundę. Tak jak ja miałam wtedy wypadek i byłam wyjęta na 8 lat i powinniśmy cieszyć się z każdej chwili, doceniać, iść jakby do przodu, bo tak naprawdę życie nam przeleci jak piasek między palcami, a możemy je wykorzystać tak naprawdę w fantastyczny sposób, z fantastycznymi ludźmi i się cieszyć, a dobro zawsze wraca i ta motywacja tak samo i jak nawet ktoś jej w sobie nie ma, to ma jeszcze trochę życia, żeby się właśnie zmienić i tak samo być fantastyczną osobą, pełną motywacji. Trzymamy mocno kciuki zarówno za Twoje osiągnięcia zawodowe, te sportowe, ale też za realizację tego filmu, które myślę, że będzie też takim ważnym wkładem i w kinematografię, ale przede wszystkim jako źródło inspiracji, motywacji do tego, żeby się nie poddawać. I super jest to, co powiedziałaś, że wielu z nas ma tą siłę w sobie, że możemy ją odnaleźć i jesteśmy w stanie, bazując na tym, co posiadamy, na dotychczasowych doświadczeniach, znaleźć ten punkt, z którego zaczniemy na nowo. Dzięki Ci bardzo za te słowa.